Włączę nagrywanie. OK. Witam serdecznie wszystkich na już tutaj kolejnym moim webinarze pod tytułem Poznaj tysiące możliwości biofeedbacku i biorezonansu QX. Jest to super urządzenie. Ja mam tutaj już 17 lat doświadczeń i za chwilę przejdę tutaj już do prezentacji. Dzisiaj tą prezentację też będę chciał poprowadzić tak bardziej pod kątem pokazania oprogramowania. Także dużo rzeczy skrócę w części prezentacyjnej. A natomiast na korzyść tego, żeby pokazać więcej, co potrafi w ogóle QX na żywo, oprogramowanie i o tym będę opowiadał. Także przejdę tutaj już do... czekajcie tu. Udostępnij ekran. OK. Do części prezentacyjnej, takiej wprowadzającej. Ja tutaj będę sobie zerkał na drugi komputer i będę widział tam wasze czaty, bo jak ja tutaj prowadzę też na tym temacie, to tak nie zawsze najlepiej to widzę. Temat medycyny energetycznej. Jesteśmy w medycynie energetycznej. Słuchajcie, to jest bardzo ważny temat. Rozróżnić medycynę akademicką od medycyny energetycznej. Jeżeli tego nie będziemy rozumieć, to trudno będzie nam sobie popracować z tematem. Jakie badania i terapie, to pokażę na żywo. Kto może prowadzić gabinet paramedyczny, co wyróżnia urządzenia QX na rynku, jak robić badania i zabiegi na odległość, jakie są różnice między urządzeniami. Mamy tutaj dwa urządzenia, QXS i QXD. Jak przebiegają szkolenia z obsługi QX-a. My nie tylko dystrybuujemy i sprzedajemy te urządzenia, jesteśmy terapeutami i szkoleniowcami, także to też jest ważne. Taki mniej więcej zarys biznesowy, wiadomo, jeżeli byśmy zaczynali tutaj swoją przygodę z gabinetem, no to też chcemy wiedzieć, jak to będzie pod względem finansowym. Także dajcie znać tutaj, kto pierwszy raz jest na webinarze, niech napisze ja, a kto jest na drugim raz czy trzeci, niech napisze 2 lub 3, tak żebym wiedział, kto jest tutaj już któryś raz. No to już widzę trzeci raz, Ania, no to bardzo mi miło. Ja witam, ja pierwszy raz, czyli tutaj troszeczkę też osób mamy, którzy są pierwszy raz, trzeci raz, o, no to super. Ale tu widać już, że zdecydowana większość to pierwszy raz, a praktycznie rzecz biorąc parę osób jest, które no, już tutaj chcą się czegoś dowiedzieć. Też trzeci raz Grażyna pisze. Słuchajcie, i wiele osób mówi, że zawsze się czegoś dowiedzą nowego, bo jak sobie gadam i gdzieś tam płynie ta moja wiedza, którą tutaj mam. W skrótowej formie też opowiem, jak uratowałem życie mojej mamie dzięki zabiegom na odległość. Na koniec sesja pytań i odpowiedzi. Mniej więcej webinar trwa 2,5 godziny i czasami się przyciąga do 3. Te osoby, które mnie nie znają osobiście, ja nazywam się Mariusz Brzoskowski, razem z moją żoną Heleną Nieczporenko prowadzę właśnie tutaj działalność rezonansu życia i nie tylko. Jak widzicie tutaj pierwszy raz skorzystałem z biorezonansu w 1991 roku. Ja już jestem w tej grupie blisko emerytalnej, także mam bardzo dużo doświadczeń, słuchajcie, ale pewnie będę dużo dłużej pracował. I zajmowałem się wieloma rzeczami z wykształcenia. Jestem na przykład takiego szkolnego po AWF-ie i drugi fakultet odnowy biologicznej. I również tematy tutaj duchowe się pojawiły w moim życiu bardzo mocno i w 2004 roku założyliśmy Fundację Świadomość Ziemi, która obchodziła w zeszłym roku 20 lat. Także mamy też temat uzdrawiania duchowego, bioenergoterapii i to zaowocowało też również później tym, że dołączyliśmy biotechnologię i konkretnie tą, a nie żadną inną, czyli nie korzystając z innych urządzeń, bo ta współgra jest holistyczna, jest bardzo uduchowiona, czująca, zaglądająca naprawdę w zakamarki i ciała, i duszy, emocji, podświadomości. Zobaczycie, ja będę to Wam też pokazywał. W 2013 właśnie rozpoczęliśmy dystrybucję urządzeń z KIO, to jest starsza generacja, a w zeszłym 23 po 10 latach przesiedliśmy się na wyższy model QX-a.
ale jest to ta sama rodzina urządzeń i idąca jeszcze troszeczkę też opowiem. Także również prowadzimy showroom Web Wellness, to jest taki z kolei ukraiński biorezonans. Także jesteśmy też certyfikowanymi mistrzami naturopatii. Pierw czeladnik, potem mistrz na naturopatii. Nasza misja to jest duch, miłość, energia, natura i w tych segmentach staramy się praktycznie najbardziej pracować i mimo, że jesteśmy, słuchajcie, w tym aspekcie cybernetyki, urządzeń twardych, praktycznie rzecz biorąc, hardware'u, tak to się mówi, tak, sprzętu, to jednak on ma służyć właśnie niesieniu tych wibracji. I zresztą podstawową falą nośną QX-a jest miłość, bezwarunkowa miłość. No, o nas można sobie jeszcze na YouTubie, Facebooku, na naszej stronie www. Ten temat tutaj, czym jest medycyna energetyczna, delikatnie omówię w takim przyspieszonym. Słuchajcie, żeby też zrozumieć, jeżeli chcecie się zająć prowadzeniem gabinetu, jak praktycznie odczytywać to. I trzeba zdać sobie sprawę z tego, że my jesteśmy elektryczni, elektromagnetyczni. I w związku z czym nigdy nie jesteśmy tacy sami. Biologicznie może, ale to widać po zdjęciach, jak my się z roku na rok zmieniamy, jak wyglądaliśmy dekadę temu. I to jest ta biologia, która gdzieś się tam manifestuje. Energia jest przed biologią, czyli żeby coś powstało, musi być to praktycznie rzecz biorąc wypłynąć co najmniej z tego pola energetycznego, ale w moim postrzeganiu świata wypływa to z pola duchowego, bezwarunkowej miłości i idzie to w kierunku właśnie zagęszczania się energii pola mentalnego, pola emocjonalnego, uczuciowego i manifestuje się w postaci praktycznie biologicznej już, czyli ta koncentracja tych atomów, już wyrażenia się też ducha, ona powoduje, że mamy komórki, tkanki i tak dalej, ma to swoją wewnętrzną, niesamowitą inteligencję. I nasze ciało to jest zaprogramowana, doskonała apteka, która sama się uzupełnia i wytwarza. I w związku z czym nie możemy podchodzić do czytania wyników, rozumienia wyników tak samo, jak podchodzą lekarze. Po pierwsze, nie jesteśmy lekarzami, a po drugie, nie jesteśmy w ten sposób szkoleni i mamy inne postrzeganie, czyli medycyna energetyczna zajmuje się takim pomiarem i korygowaniem subtelnych energii naszego wielowymiarowego ciała, czyli nie tylko, słuchajcie, ciała fizycznego, ale wszędzie, gdzie płynie prąd, jest pole elektromagnetyczne. To jest wiedza z szkoły podstawowej. Nie trzeba być tutaj w ogóle jakieś czary-mary, że jest aura, że są jakieś wiry energetyczne. To jest po prostu substancja manifestacji tego, czego nie widzimy gołym okiem, ale mamy urządzenia do tego w różnych zakresach, tak? I praktycznie rzecz biorąc, lata przyniosły elektryczność i umiejętność mierzenia praktycznie rzecz biorąc elektryczności. Generalnie medycyna energetyczna jest uznawana za medycynę bezinwazyjną, bezbolesną i bezpieczną ze względu na operowanie niskimi prądami, czyli takimi biologicznymi, fizjologicznymi, jakie przepływają w naszym ciele. My nawet nie mamy tego, nie czujemy, że płynie prąd, ale płynie ten prąd przez nerwy, przez tkanki i tak dalej. I w związku z czym mamy te biologiczne i te progi to jest 5V i pół ampera. Słuchajcie, jeżeli ja sobie przyłożę 9V baterię do języka, to ona już mnie będzie piec, ale jak sobie przyłożę 3V, ona mnie nie będzie piec. I to pokazuje właśnie taki bardzo fizyczny narząd, język, elektroniczny język, to będzie nasze urządzenie. My mamy język, którym możemy, słuchajcie, czuć, smakować, rozkoszować się smakiem, czuć chłód, temperaturę, dotyk, polizać się, prawda? Czy w naszych godowych tematach język też odgrywa bardzo ważną rolę i jest niesamowitym narządem właśnie do czucia i stąd też wiele urządzeń elektronicznych działa właśnie jak elektroniczny język, cybernetyczny język, potrafi to odczytywać i wysyłamy jako ludzkość w kosmos urządzenia, które potrafią odczytywać, co się znajduje, jakie minerały, jakie pierwiastki, jaka woda i tak dalej, potrafią wejść głębiej dalej. To jest właśnie elektroniczny język, czyli my mamy fizyczną w ograniczonym zakresie, elektryczność ma dużo szerszą możliwość praktycznie oddziaływania, ale nigdy nie przyniesie nam takich fizycznych doznań jak nasz język. Także to jest medycyna energetyczna
i na rynku jest dużo urządzeń, które mierzą różne pomiary. Tutaj QX ma korzenie w Stanach Zjednoczonych i praktycznie rzecz biorąc, tam zaczęli już działać w latach 50., 60., 70. Wiele firm i również twórcy bazy tego oprogramowania, fundamentów, fizycy kwantowi, nie naturopaci, nie lekarze, fizycy kwantowi tworzyli to urządzenie po to, aby wspierać praktycznie różnego rodzaju wpływanie i możliwość odczytywania i uzdrawiania i praktycznie rzecz biorąc wspierania energii, witalności ludzkiego ciała. To było i nadal jest wykorzystywane bardzo mocno w armii, w kosmosie, astronauci i tak dalej. I ci ludzie w latach 80. poszli już swoją drogą i właśnie tworzyli i później przenieśli się na Węgry. I jako pierwsze urządzenie mierzyło praktycznie wolty, ampery, oporność i co najważniejsze, napięcie błony komórkowej. To jest magic, to jest po prostu coś niesamowitego, bo możemy odczytywać ciśnienie protonowe i elektronowe i bardzo szybko widzieć procesy degeneracyjne w ciele. Będę jeszcze o tym mówił. Tu są właśnie te podstawowe dane, które mamy, warhope, wolty, ampery, rezystencja jak oporność, H jak hydration, czyli jak jest tutaj komórki napełnione wodą, O jak oxidation. To mamy tutaj jedne z kilku tych tematów i możemy sobie bardzo dużo dowiedzieć, tak jak tutaj mamy kąty fazowe, odpowiedź fazy, impedencja. To są wszystko pomiary elektroniczne wskaźników ciała biologicznego, czy to człowieka, czy to jest zwierzęcia, czy rośliny. I to tutaj możemy sobie działać. Biorezonans to jest po prostu coś, co nam rezonuje. Jeżeli rezonuje, to jest przyciąganie, jest współpraca i na tym można krótko określić, czyli rezonans i przedrostek bio jako biorezonans, czyli mamy, to jest taki falowy rezonans na poziomie organizmów żywych. Drugie słowo, które tutaj jest bardzo mocne i wiodące, numer 1, to jest biofeedback. I biofeedback, czyli jest to sprzężenie zwrotne, informacja zwrotna. Najbardziej znany jest z mierzenia tutaj głowy i na raczej mózgu, ale nakładania elektrod na głowę. I to w większości już jest w świadomości takiej ogólnej dość mocno zakorzenione, ale biofeedback daje nam tutaj niesamowite możliwości, bo cały czas mamy informację zwrotną. Wiemy, jak na akcję zareagował, jaka jest reakcja na akcję, czyli ja wysyłam impulsy i widzę, jak drży, jak wibruje to w przestrzeni, która jest mierzona i pozycji. Także to jest bardzo duże tutaj wsparcie i urządzenia QX są zarejestrowane jako urządzenia biofeedbacku, nie biorezonansu. To jest też duża różnica. Jest to elektrofizjologiczny biofeedback, który musi wykorzystywać biorezonans, żeby mieć ten biofeedback. No nie ma możliwości, jest połączone, ale nie jest takim urządzeniem, tak jak większość na rynku i w Polsce najbardziej popularny jest ten biorezonans w wielu gabinetach, a nie biofeedback, a to są oddzielne potem gabinety biofeedbacku. I to jest też temat, gdzie możemy połączyć w jednym urządzeniu biofeedback, biorezonans i radionikę i wiele innych tutaj też pomiarów elektrycznych. Także mamy wiele tych tematów. Tu zresztą dam Wam, tam później wrzucę link na naszej stronie, są z poprzednich moich webinarów nagrania i sobie będziecie mogli dosłuchać, gdzie ja troszeczkę więcej o tym opowiadam. Tu jest też bardzo ważne, że mówimy o kwantowym biofeedbacku QX, czyli pogłębiam słowo biofeedback, nie tylko biofeedback, ale kwantowy, czyli potrafi przeskoczyć, nie jest liniowy i potrafi działać naprawdę w niesamowity sposób, odczytywać i wchodzi na głębszy poziom podświadomości, czyli jeżeli idą impulsy z urządzenia, to one się komunikują z ciałem klienta, czy tym obiektem badanym, mierzonym, bo to też może być, słuchajcie, obiekt nieożywiony, takim jakie jest mieszkanie, takim jak jest, proszę Was, pole na przykład rolnicze i z tym też możemy pracować na tych urządzeniach. Czyli wchodzimy w taki nieświadomy, czyli ja nie wiem, co się wydarza, klient nie wie, ale impulsy chodzą i nasza podświadomość o tym wie. Czyli tu mamy bardzo niesamowitą możliwość komunikacji się z podświadomością, a pewnie wiecie, że
95% naszego know-howu ludzkiego, tego co ja wiem, co powoduje, że ja teraz ruszam ręką, widzę ekran, mówię, to jest podświadomość, którą ledwie co świadomość kontroluje, tak? Czyli też tutaj, jeżeli będziemy bardzo dobrze działać, to mamy fajny temat, z którym możemy sobie dobrze korygować i główna tutaj rzecz, którą też robią urządzenia QX, to jest reedukacja częstotliwości wibracji organizmu, czyli jeżeli znamy złotą wibrację i też na rynku tutaj światowym w ogóle jest też takie coś jak rynek energowibracji. Można kupować energowibracje, ale właśnie tutaj QX w swoich tym prawie 40 latach doświadczenia sami to tworzyli, szukali, mierzyli i z czasem dopiero zaczęli tam też troszeczkę dokupywać, ale większość to jest ich know-how. Między innymi wykonywali badania w Ameryce i też bardzo dużo robili badań w rozpadającym się Związku Radzieckim. No, to było wtedy bardzo tanie i też na tym wyniosły się troszeczkę ta rosyjski praktycznie poziom biorezonansu skoczył do góry, bo mieli częściowe wyniki tych badań, mimo że rozproszone na wiele laboratoriów. Urządzenia mierzą około 15 000 sygnatur voltaroamperycznych i to dotyczy naprawdę bardzo szerokiego zakresu, to też zobaczycie. I praktycznie rzecz biorąc, dzięki właśnie tej reedukacji organizm zaczyna się sam uzdrawiać. To jest taki moment, gdzie my potrzebujemy też wsparcia, powiedzenia idź tam, zrób to i to samo robimy w formie cybernetycznej w rozmowie z organizmem. Czyli jest to bardzo mocny tutaj temat, z którym możemy sobie świetnie pracować. Zobaczcie, to jest też na przykład możliwość rozpuszczania szlaków neuronowych. No niesamowita rzecz. Tutaj w ogóle QX, wszystkie kwestie związane z centralnym i obwodowym układem nerwowym, to jest numer 1 dla mnie na świecie. Powtarzam słowa też naszych wykładowców, lekarzy. Myśmy tutaj z żoną też studiowali, słuchajcie, jeździli na takie kursy do Rumunii jeszcze, gdzie w tamtym czasie działał na poziomie uniwersyteckim Uniwersytetu Medycznego Katedra Biorezonansu i Biofeedbacku. Niestety chyba z 3 lata temu profesor odszedł na emeryturę i już nikt się nie znalazł, ani następca, ale też nie było takiego klimatu, żeby na Akademii Medycznej wykładać w Unii Europejskiej biorezonans. Słuchajcie, to też każdy, kto tutaj się troszeczkę interesuje, to wie. Kto może prowadzić gabinet medycyny energetycznej? Słuchajcie, trzeba zdać sobie sprawę, że jesteśmy w takim segmencie niemedycznym, usługowym. W związku z czym ustawodawca, rząd tutaj nie robi wielkich ograniczeń. Do zeszłego roku było coś takiego jak działalność była skwalifikowana jako działalność paramedyczna i w zakresie tutaj PKD 8690D, ale od 1 stycznia, czyli bardzo świeże, weszło nowe PKD, ono zostało zmienione i to jest teraz numer 8696.z. I na tej bazie możemy spokojnie prowadzić każdą jedną działalność i warto, żebyście to mieli w swoim wpisane. Te osoby, które już mają gabinet, nie muszą się martwić, z automatu za 2 lata wszystko zostanie poprawione, czy mamy działalność jednoosobową, czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę cywilną, z automatu za 2 lata wszystko zostanie zmienione. Czyli nic nie musimy robić, ale nowe osoby, które już rejestrują działalność teraz, to będą właśnie posługiwały się tym PKD. Też bardzo ważna rzecz, słuchajcie, jeżeli nie jesteśmy lekarzami, nie mamy wykształcenia medycznego i to nie możemy diagnozować, nie możemy leczyć, nie możemy zwracać się do klienta pacjent. To są rzeczy takie własnego też bezpieczeństwa. Niektórzy, żeby podnieść rangę czy coś takiego, chcą bardzo. Ja w swojej praktyce tego nie robię. Ja jestem mistrzem naturopatii, podpowiadam, ale nie jestem predysponowany do tego, żeby diagnozować. Nie chcę sobie robić, słuchajcie, takich problemów prawnych, bo z tym się też możemy na to narazić i zupełnie niepotrzebnie. Tak, tutaj pewnie też macie tą świadomość,
jak prawo tutaj ogranicza te wszystkie naturalne metody działania, czy to dotyczy ziół. Słuchajcie, no, ustawy są takie, że niedługo nie będziemy mogli marchewki mieć w ogródku przydomowym. No to jest już naprawdę poważna, słuchajcie, sprawa. Także tak to wygląda, czyli możemy prowadzić, nie ma żadnych ograniczeń. Bardzo Was zachęcam do zrobienia też, jeżeli myślicie, kursu naturopaty. Jest to bardzo szeroki zakres prawny, jest to rzemiosło, słuchajcie. I my w tym momencie, jeżeli mamy, to dostaniemy takie uprawnienia, to one są dożywotnie, nie można ich zabrać. Nawet jeżeli się pozmieniają inne rzeczy, to nadal zostajemy naturopatami i w naturopatii jest też wiele działów, jak aromaterapia, tak? Esencje kwiatowe, masaż, ale jest też informoterapia. I my jesteśmy w tym zakresie informoterapii i na to są kody zawodów, czyli nasz ustawodawca przewidział taką rzecz i jest to prawnie uhonorowane, w związku z czym jeżeli ktoś by nam tam mówił, że my coś robimy, jakieś tam nie wiadomo co, to słuchajcie, to jest normalny kod zawodu jak każdy inny i możemy sobie spokojnie pracować. Dla osób zainteresowanych, jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie do mnie później e-mail i praktycznie rzecz biorąc na ten e-mail, ja tu napiszę go, Biuro Rezonans Życia, słuchajcie, PL, będziecie, napiszcie i ja Wam wyślę też, gdzie można takie i szybsze, dla papieru można bardziej powiedzieć zrobić, ale można też takie bardziej solidniejsze, 2-letnie czy 3-letnie studium można sobie robić naturopat. Ok, mamy urządzenia. Słuchajcie, urządzenia QX. Ja prowadzę tutaj, czekajcie, przełączę się na to, żeby było widać. Ja prowadzę to na full wypasie, na QX-ie ED. Widzicie, ten QX ED nie jest wcale taki duży. On tutaj praktycznie rzecz biorąc jest leciutki, waży troszeczkę ponad kilogram. Jest naprawdę niesamowicie. Każdy, kto zna troszeczkę inne też te urządzenia, to wie, że są duże, ciężkie, ampułki mają. Tu nie trzeba żadnych ampułek, nie trzeba praktycznie rzecz biorąc mieć. To wszystko jest w formie cybernetycznej i jest takie tutaj urządzenie QXS, prostsze troszeczkę i za chwilę powiem, jak to wyglądało. Słuchajcie, jak widzicie, ponad 30 lat temu w USA się pojawiło, no i to już było też szok na tamte czasy, słuchajcie, i w jednym urządzeniu i badania, i robienie zabiegów. No to w tamtych czasach to było w ogóle rozdzielone zawsze. Urządzenie do badań, urządzenie do zabiegów. No i też rozmiary. Słuchajcie, to od początku był już komputer i sztuczna inteligencja, czyli tutaj ta sztuczna inteligencja jest rozwijana już praktycznie ponad 30 lat, a sięgając jeszcze wcześniejsze doświadczenia, kilkadziesiąt lat. I pod względem właśnie czytania człowieka, czytania wchodzenia, znalezienia połączeń w całym ciele jest niesamowite. Uważam, że tutaj w QX-ach jest najlepsza na świecie wyszukiwarka połączeń, co z czym jest powiązane, dlaczego tak to jest. Także do tego to, co jest niesamowite, to jest komplementarność i praktycznie rzecz biorąc, czyli holistyka, czyli mamy bardzo szerokie spojrzenie, też te rozbudowane pomiary elektryczne, które są dostosowane, słuchajcie, do prędkości fizjologicznych i bardzo dobrze pracują. Również to, że jest wszystko wolne od kontroli mięśniowej i stanu psychofizycznego terapeuty. My zakładamy, słuchajcie, elektrody. Tutaj te elektrody, które mamy, to jest elektroda, słuchajcie, na głowę. Tutaj, tu pokażę. Teraz dobrze widać. Tu są elektrody na głowę. Je zakładamy jako taką opaskę i praktycznie rzecz biorąc tu mam w ten sposób i tu mamy elektrody na kończyny. I tu już jest metalowa część, tutaj są na gumowych. Dodam, że właśnie firma pracuje i pewnie pod koniec tego roku wejdzie też nowa opaska na głowę, bardziej zaawansowana, ale co jest ważne, słuchajcie, te gumowe elementy, one się wycierają.
w związku z czym też tracą z czasem swoją przewodność elektryczną, czyli mają słabsze impulsy. I teraz właśnie od zeszłego roku praktycznie rzecz biorąc końcówki wszedł i ten metal jest praktycznie dożywotnio, to jest klasy medycznej już, dożywotnio daje praktycznie ten sam siłę, czystość impulsu, czyli to jest bardzo ważne do odczytywania i do wysyłania mikroprądów do ciała. No i jest proste w zapinaniu, jeżeli tu sobie wejdziemy, się zapina i działa. Tak, także zakładamy na nadgarstki i na nadgarstki i nad kostkami. Jeżeli nie ma ktoś ręki, nogi, to zakłada troszeczkę wyżej. I działania. Też jest, co jest ważne, też słuchajcie, w medycynie energetycznej, to jest dokładność energowibracji. Czyli jak dokładnie została ona zmierzona, sczytana i między innymi profesor William Nelson, który jest jednym z takich głównych współtwórców tutaj systemu QX, wcześniej SKIO, wcześniej QXCI i wcześniej jeszcze Xyroid. To są te nazwy też modeli, które tutaj przepływały i się zmieniały. On udowodnił, że trzeba mierzyć elektryczność do 14 miejsc po przecinku, żeby mieć dobre odczyty. Daje to praktycznie rzecz biorąc, słuchajcie, niesamowitą dokładność i wszystkie te wibracje tutaj właśnie w systemie są w ten sposób kalibrowane i to wymagało wielu tysięcy testów tej samej wibracji, żeby znaleźć dokładność. Ale oczywiście są też te pewne wahania. Dodam, że wiele innych urządzeń na rynku operuje 4 miejscami po przecinku, 6 miejscami po przecinku, a praktycznie rzecz biorąc na przykład wibracje Rife'a, one są podawane bez przecinków prawie, że tak. Także następnym punktem to jest automatyzacja badań i terapii. Słuchajcie, zobaczycie, ja nie muszę się znać na tym, wszystko robi zamiast system. To jest też to moc tej sztucznej inteligencji. Ona ma tam wszystko wprowadzone i sama potrafi regulować wieloma parametrami naraz, tak? Czyli jest ta jedna fala, ale może mieć różne napięcie, natężenie. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, czy ona może w różny sposób wchodzić, tak jak wchodzimy z masażem. Jeden dotyk, ale on może się różnić i również dzięki tym kwantowym takim rozwiązaniom i antenie możemy robić zabiegi na odległość. To jest też niesamowita tutaj możliwość. I kolejna rzecz to jest ten taki działanie multimedialne. Ja mogę robić nie jedną terapię i tak sekwencyjnie, że jedna po drugiej idzie i tylko mogę pracować równolegle na wielu poziomach. Też Wam to dzisiaj pokażę. To jest wiele programów, przy czym główne terapie są najważniejsze i tam program koncentruje swoją największą uwagę. Te dodatkowe terapie są takie miękkie, lekkie, one wspierają. Także to tutaj się dzieje. Urządzenia mają certyfikaty bezpieczeństwa klasy medycznej, nie są urządzeniami klasy medycznej w takim rozumieniu, że to są urządzenia medyczne. Kiedyś były SKIO, ten starszy model, jeszcze jak myśmy zaczynali w Polsce pracować 2013, 14, 15, były certyfikaty medyczne, ale one dotyczą tylko i wyłącznie kilku tam terapii, które są przebadane, a nie tych kilkunastu tysięcy tutaj, które są w systemie. Ale wtedy się ma status urządzenia medycznego ze względu na to, że te badania są coraz droższe, skrócono okres certyfikacji, wszystko jest po to, słuchajcie, żeby było trudniej małym firmom, a tutaj firma jest małą firmą, nie jest ogromną jakąś, nie jest koncernem medycznym, który operuje miliardami dolarów i dla nich tam certyfikat to jest machnąć ręką w lewo, w prawo i się nie przejmują. A dla innych to jednak jest duży wydatek, także no też trzeba sobie tą świadomość mieć. Jakie mamy podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma modelami QXS i QXED? Pierwsza podstawowa rzecz, słuchajcie, to jest to, że oprogramowanie jest takie same. Nie ma różnicy. Główne oprogramowanie nazywa się Omnis, ja to będę też pokazywał, także tutaj nie ma problemu, ale mamy troszkę różnic technicznych i też mocy urządzenia. I ten QXED, tutaj ten po prawej, który ja pokazywałem, on jest właśnie tym modelem najwyższym. Ma 3 generatory fal, ma ten zakres działania do 2,5 miliona herców, ma mocniejszą elektronikę, mocniejszą antenę, ma tacę testową troszeczkę inaczej. Słuchajcie,
tutaj aniżeli tutaj na tym urządzeniu, widzicie, tu jest taki srebrna rzecz, to jest taca testowa, tak to my nazywamy, ale ona służy do ściągania energowibracji z tej tacy i ładowania energowibracji w jakiś nośnik, który tu położymy. Ja mogę tu położyć wodę, mogę tutaj postawić alkohol, mogę postawić naftę farmaceutyczną, oliwę, mogę położyć kryształy, mogę położyć biżuterię i nią ładować odpowiednimi wibracjami. Mogę też to energetycznie oczyścić, czyli mogę wodę postawić i dać impuls do oczyszczenia energetycznego wody, tak żeby ją wyzerować, wystrukturyzować. Tak? Nie oczyści ona nam do końca wszystkich rzeczy biologicznych, bo to jest tak, już by wymagało dłuższego procesu, ale te oczyszczenie energetyczne się pojawi. To jest bardzo fajna rzecz, bo ja każdego klienta mogę wysłać ode mnie z indywidualnie dobranym remedium, czyli energetycznym duplikatem leku homeopatycznego, czy jakichś esencji kwiatowych, tak? Czy oliwy jakieś, czy olejków eterycznych. Ja mogę to wgrać i wypuścić klienta do dalszego tematu, tak? Także to tutaj mamy zrobione. Szkolenia z obsługi QX. W cenie urządzenia, słuchajcie, mamy zawarte szkolenia, ale nie jest to samo jak do jednego czy drugiego urządzenia. One się troszeczkę tutaj będzie różniło. W każdym bądź razie my szkolimy i offline, i online. Ale nasze całe doświadczenie, a szczególnie pandemia to bardzo mocno pokazała nam, kiedy nie mogli do nas przyjeżdżać nasi klienci na szkolenia stacjonarne. Jak w końcu, jak już się to poluzowało i przyjechali, to się okazało, że bardzo dużo takich drobnych błędów popełniali. Nie było to uzupełnione, nie było to usłyszane z nagranych filmów. I my jako ludzie jednak mamy tak, że dużą lepszą percepcję mamy uczestnicząc bezpośrednio w spotkaniach, kiedy w pełni jesteśmy skoncentrowani na tym spotkaniu, a nie gdzie niby w domowym zaciszu, ale tu pies biega, tam ktoś przyjdzie, tam ktoś zadzwoni i to nas rozprasza i to powoduje, że ten poziom zapamiętywania jest słabszy, także ten temat jest u nas tutaj dograny, dostaniecie też certyfikaty. Jeżeli zdacie na koniec szkolenia 9-dniowego, ono jest dzielone na kilka modułów, to jest bardzo dużo wiedzy i praktycznie rzecz biorąc dzielimy to na moduł pierwszy 3-dniowy, drugi 3-dniowy z mniej więcej miesięcznym, 1,5-miesięcznym terminem odstępu, żebyście mogli się nauczyć w tym czasie obsługiwać, zapamiętać, no krótko mówiąc, utrwalić szlaki neuronowe tych wszystkiego poruszania się po oprogramowaniu. To nie jest bardzo skomplikowane, ale jest tego trochę. Im dalej w las, tym więcej drzew. Ale słuchajcie, nasi najstarsi klienci, którzy zaczynali, słuchajcie, przygodę, to najstarszy klient miał 75 lat. I to jest coś niesamowitego i ten człowiek nadal pracuje, robi, świetnie działa i dużo osób właśnie na progu 60-70 roku życia świetnie się realizują, bo mają też niesamowitą rzecz do wspierania rodziny, czy nawet tej takiej półzawodowej pracy. Także to nie jest tylko dla młodych, słuchajcie, jest to i nie tylko do gabinetu, jest to również do użytku domowego. Też co jest bardzo ważne, my nagrywamy wszystkie szkolenia i dostajecie linki do nagrań. Szkolenia z obsługi QX też robimy i grupowe, indywidualne, i konferencje i właśnie teraz zaczynam już pracować nad konferencją, najprawdopodobniej w czerwcu, taką międzynarodową i z udziałem producenta. Kwestia biznesowa też ważna, zwrot inwestycji w QX, ile tutaj możemy uzyskać praktycznie, ile to kosztuje, ile możemy uzyskać. Słuchajcie, ceny standardowe, które tutaj widzicie, QXS, to jest 44 700 brutto, QXED 127 000. I tu skąd ta różnica? Słuchajcie, mówiłem o tym, że QXS to jest tym takim właśnie rozwiązaniem na start dobrym, czyli dostaje najważniejsze oprogramowanie Omnis, do tego Smart Raport i praktycznie urządzenie w pełni z elektrodami, też nawet torbą podróżną i mogę sobie zacząć tą pracę, a praktycznie rzecz biorąc tutaj
nie mam tych innych programów, muszę je dokupywać. Natomiast w QX-ie ED mam te dodatkowe moduły, które pokażę Wam, jak iridologia, biblioteka chorób, gdzie jest 660 gotowych terapii na choroby, jak DegenScan, to jest skan degeneracyjny mózgu, to jest, słuchajcie, cała totalna biologia, kod emocji, który jest w mózgu, tam możemy robić świetny program, czy też przeglądarka ciała i tak dalej. To wszystko pokażę, tym to się różni, ale idźmy dalej do biznesu. Jak praktycznie można to sobie liczyć? Dzisiaj praktycznie w Polsce, w zależności od regionu, gabinetu, osoby, średni koszt takiej roboczo godziny to jest 150-250 zł. Przy czym no tutaj na przykład niektórzy biorą nawet i 300 zł za godzinę. Słuchajcie, lekarze biorą 300 zł za 20 minut, za 10 minut, tak? To są, jeżeli spojrzymy, ale w tym świadku mniej więcej terapeutycznych, naturoterapii krążą takie ceny. W roku jest 250 dni roboczych, nawet jeżeli będziemy pracować 4 godziny dziennie tylko, to przychód wyniesie od 600 do 1000 zł, co da nam na końcu niebagatelną sumę 150 do 250 tysięcy złotych przed kosztami i opodatkowaniem. Ale koszty gabinetu nie muszą być duże, słuchajcie, to nie jest naprawdę, można już w dzisiejszych czasach nawet gabinety mieć na godziny, gdzieś się podpiąć, tak jak my pracujemy przydomowo. I praktycznie rzecz biorąc, nie są to tutaj duże tematy. Wiele naszych terapeutów pracuje, uzyskuje też ten dochód na poziomie ponad 1000 zł dziennie i też no, nie jest to na mega przepracowaniu. Myśmy naprawdę też mieli takie okresy z żoną, że pracowaliśmy od 8 do 22 i praktycznie rzecz biorąc zarabialiśmy bardzo przyzwoicie, ale było to bardzo też wyczerpujące. Także nie zawsze trzeba gonić i działać. Słuchajcie, przy 200 dniach roboczych, gdzie jeszcze sobie na urlop wyjedziemy i tak dalej, nie będzie się nam chciało pracować, jakieś sprawy losowe, ten przychód realny może nam sięgnąć około 150 do 250 tysięcy dochodu z jednego urządzenia. Kilku naszych klientów pracuje na kilku urządzeniach i pracuje równolegle i ma jeszcze ma większą możliwość. Także szczególnie przy tym w QXS jest błyskawiczny zwrot inwestycji. Rzadko kiedy się zdarza, ale trzeba praktycznie to sobie gdzieś tutaj zrobić. Są też urządzenia bardzo trwałe, słuchajcie, praktycznie bezawaryjne, można powiedzieć, poza wypadkami mechanicznymi. Tu pisze gwarancja 2 lata, ale jeszcze nie poprawiłem, jest 5 lat gwarancji na urządzenia, na elektrody 2 lata, no i ewentualna wymiana komputera, bo bez komputera nie pojedziemy, także nie ma tutaj problemu. Jeżeli macie już klientów, słuchajcie, czy pacjentów, to na pewno będziecie mieć ich więcej, a jeżeli ich nie macie, to ich przyciągniecie i myślę, że to jest też dobry tutaj temat biznesowy. Chcę też się dzisiaj podzielić taką osobistą przygodą, jak uratowałem życie mojej mamie dzięki zabiegom na odległość. Tu, które zdjęcie widzicie, to jest moja mama w wieku 88 lat, upada na głowę, na podłogę, leży północy. Moje siostry znajdują mamę rano, mama się w miarę czuje, ma lekkiego siniaka, ale na dzień później to już jest potężny siniak. Jadą na SOR i na SOR-ze jest natychmiastowa operacja, trepanacja czaszki i jest to czas COVID-u, słuchajcie, no ja jestem dzień po i praktycznie przyjeżdżam i to właśnie zdjęcie robiłem, jak mama była między jedną operacją a drugą, bo pierwsza trepanacja czaszki niestety nie spowodowała oczyszczenia wszystkich urazów mózgu, krwiaków, tego wszystkiego, co tam było, się jednak okazało, że to było dość potężne uszkodzenia. I mama miała 2 razy operację robioną i praktycznie rzecz biorąc i lekarz po tej drugiej, gdzie ja już też byłem siostrami, udało nam się wejść do szpitala i na korytarzu czekaliśmy, jak wyszedł po drugiej trepanacji, to praktycznie powiedział, słuchajcie, 5, no może 10% szans na przeżycie, ale powiedział, co było trudniejsze nawet, 100% szans na dysfunkcję. Mózg jest tak uszkodzony, że nie ma możliwości, żeby nie było jakiejś dysfunkcji. Czy to by dotyczyło, słuchajcie, paraliżu, czy bycia warzywem, czy niesłyszeniem, niewidzeniem. Nie potrafił powiedzieć, mówi, to są rozległe uszkodzenia mózgu
wiek poważny, zaawansowany. No, to było praktycznie, słuchajcie, bardzo trudne. Ja od tego dnia zaczynam robić sesję na odległość. Ani razu nie użyłem elektrod, bo mama była w śpiączce klinicznej, w szpitalu, no to jest bardzo trudno wejść tam, ale tu też chcę od razu powiedzieć, że cała obsługa, cała moja praca nie byłaby możliwa, gdyby nie działalność lekarzy, gdyby nie były robione te zabiegi i też powiem o bardzo takiej wysokiej kulturze, bo i wszystkich rzeczach. Ja tu naprawdę nie miałem słów uwagi do tego, do opieki nad mamą. I praktycznie też taką trzeba tą cześć i chwałę oddać lekarzom, personelowi i praktycznie działaniu. Także, ale to mi umożliwiło później właśnie działanie, gdzie były bardzo marne szanse na przeżycie, a w ogóle też no, 100% na dysfunkcję. I co się dzieje? Słuchajcie, robię proste terapie, wcale nie robiłem tego bardzo skomplikowanie, to pokażę tutaj za chwilę. Robiłem dużo terapii długotrwałych, prostych, ale głównie koncentrowałem się na mózgu, układzie nerwowym, stanach zapalnych, oddechówce, bo słuchajcie, jak się leży na respiratorze, to oddechówka praktycznie no, jest sztuczna, gojenie, połączenie ciała z duszą, słuchajcie, też takie programy są, bo jest wybicie w momencie wypadku, no to trochę tych filmów pewnie też oglądaliście, że ciało tutaj nasze eteryczne, czy wyjście z ciała i naraz gdzie ja jestem, co się dzieje, trzeba było robić oczywiście wsparcie pola energetycznego, wsparcie nadnerczy, żeby siły dodać nerki, żeby limfy, żeby był detoks robiony, no i dotlenienia komórkowego, bo to jest bardzo istotne. I jak już był ten temat związany z wybudzeniem, to słuchajcie, 2 dni przed wybudzeniem zaczynam stymulować dokładnie mięśnie i nerwy oddechowe, żeby ruszyć oddechowo. Jest wygłuszane wtedy i to jest krytyczny moment wychodzenia z śpiączki klinicznej. Jak odłączamy respirator, w tamtym czasie praktycznie szansa 3 na 10, mnóstwo ludzi umierało. Jeżeli już ubudziło się, to potem było pośmiertelność tego, czyli nie wybudzenie i śmierć w śpiące, tylko po prostu później ludzie mają zapalenia płuc i wszystkiego innego rodzaju powikłania. I praktycznie moja mama nic z tego nie miała. Nie miała COVID-u, nie miała gorączki, nie miała grypy, nie miała przeziębienia, nie miała zapalenia krtani, nie miała zapalenia płuc, nic. Po prostu wyszła, odzyskuje świadomość, rozpoznaje nas. Oczywiście no, stan jest taki, jak widzicie, bardzo trudny. Ta rehabilitacja wymaga na poziomie fizycznym bardzo dużo czasu. No jak widzicie, tu jest ta kość wycięta, porobione praktycznie tutaj te nacięcia, ale moja mama się podnosi, słuchajcie, i praktycznie już 2 miesiące po wypadku na Boże Narodzenie jest w stanie praktycznie grać na pianinie. Nie ma dysfunkcji, słuchajcie, to jest coś niesamowitego, czyli praktycznie rzecz biorąc, to co w medycynie biologicznej było w 100% pewne, dzięki medycynie energetycznej zostało wyprowadzone praktycznie rzecz biorąc w sposób niesamowity i moja mama do dzisiaj praktycznie żyje, cieszy się zdrowiem. To jest zdjęcie z 91 urodzin i tak samo tutaj w działaniu na, na ostatnich świętach. Także mimo swojego wieku, jak widzicie, no też ma swoje problemy, ale świetnie sobie radzi.